Święta, święta, święta. Jeszcze przed świętami. Wigilia za kilka dni. A marzeniem każdej osoby na diecie bezglutenowej, ja myślę, że dużo większym niż prezent. Zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia zbliżających się są pierogi. Pierogi z kapustą i grzybami. Absolutnie bezglutenowe. I właśnie dzisiaj takie zrobimy. Myślę, że warto zacząć od przygotowania ciasta, a właściwie od dwóch rzeczy naraz: ciasta i farszu. Mamy tutaj 3 gatunki mąki: ziemniaczaną, ryżową i gryczaną. Dodajemy do nich sól, żeby ciasto nie było jałowe. I suche składniki mieszamy. I połowę mieszanki przekładamy do drugiej miski, a następnie zalewamy wrzątkiem. Szybciusieńko mieszamy, aby utworzył nam się klej. I to właśnie ten klej w naszym cieście zastąpi spoiwo, którym w tradycyjnych pierogach jest gluten bądź jajko. Odkładamy na bok, żeby chwileczkę przestygł. I tak jak wspomniałem wcześniej, równocześnie zabieramy się za przygotowanie nadzienia. Grzyby wrzucamy do garnka i zalewamy odrobiną wody, gotujemy aż zmiękną. Natomiast kapustę kiszoną dość drobno siekamy i przerzucamy na patelnię, na której będzie się smażyła. Oczywiście zajmiemy się również przygotowaniem przypraw. Mamy tutaj jałowiec i ziele angielskie. Jeżeli nie macie zmielonych, można użyć całych i rozdrobnić w moździerzu. Na patelnię wlewamy olej i możemy zacząć smażyć kapustę. Jeśli macie ochotę na całą playlistę świątecznych potraw, znajdziecie ją tutaj. Jeśli Wam się podoba przepis na nasze pierogi, oczywiście polubcie go i zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który znajduje się mniej więcej tutaj, zawsze pojawi Wam się powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Możecie oczywiście komentować nasze odcinki zarówno na YouTube, jak i na blogu kulinarnym. Będzie nam bardzo miło i odpowiemy. I pamiętajcie, że mamy też angielską wersję odcinków. Być może komuś się przyda. I teraz wodę z grzybów dolewamy do kapusty, która smaży się na patelni. Ponieważ w tej wodzie znajduje się mnóstwo aromatu, z którego warto skorzystać. A grzyby siekamy na drobno i również dodajemy do kapusty. I znów nasza kuchnia zaczęła pachnieć świętami. Aromat kiszonej kapusty i grzybów unosi się w powietrzu. I na tym etapie dodajemy również resztę przypraw. Czyli Chili nie będzie tutaj. Czyli nie będzie, jałowiec. tak. Ziele angielskie i jałowiec oraz dla lepszego trawienia zmielony kminek, zmielony czarny pieprz i jeszcze trochę gałki muszkatołowej dla podkręcenia aromatu. Jak widać, gałka również jest zmielona. I sprawdzamy. Trzeba jeszcze dodać trochę soli, bo kapusta kiszona nie zawsze jest wystarczająco słona. A nadzienie do pierogów powinno być wyraziste. Ponieważ zawsze jego intensywność pochłania trochę ciasto, w którym się znajduje. Przechodzimy z powrotem do robienia ciasta. Klej odrobinę wystygł. Przekładamy go do reszty mąki i zagniatamy. Palnik pod nadzieniem możemy wyłączyć, a w to miejsce wstawić garnek z wodą, w której będziemy gotować pierogi. Żeby ciasto było bardziej sprężyste, dodajemy teraz oleju i jeszcze raz zagniatamy. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby woda w garnku była posolona, bo inaczej ciasto nie będzie smaczne. I rozwałkowujemy ciasto, biorąc malutkie kawałki, a resztę ciasta przykrywamy ściereczką, żeby nie wysychało, gdyż ciasto bezglutenowe lubi wysychać. Wycinamy foremką okręgi. Można użyć do tego szklanki, a można pierścienia, jeżeli ktoś ma w domu. Bierzemy krążek ciasta i delikatnie na sam środek nakładamy nadzienie. I teraz przyciągamy ciasto, aby je delikatnie skleić. Brzegi ciasta dobrze dociskamy, aby pieróg w trakcie gotowania się nie otworzył. Trzeba bardzo uważać, aby nie dotknąć nadzieniem, które ma w sobie tłuszcz, tych fragmentów ciasta, które będą się ze sobą sklejać, ponieważ pieróg może się otworzyć podczas gotowania. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Pora najwyższa wrzucać pierogi do gotowania. Woda wrze w garnku, trochę Za zmniejszamy mocno, więc palnik zmniejszamy. i hopla. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierogi są takie dosyć duże, więc to będzie taka pierwsza porcja dla nas do najedzenia. Tak naprawdę to jest porcja degustacyjna, ale w sumie powinniśmy je ugotować, posmarować delikatnie olejem, żeby się ze sobą nie posklejały i odłożyć, żeby poczekały na święta. U mnie w domu na Wigilię nigdy nie podawało się pierogów prosto z wody, tylko takie właśnie
Przestudzone, wrzucone na patelnię z rozgrzanym olejem i podsmażone na złoty kolor. Oczywiście Pycha. zrobicie tak, jak Wam tradycja każe. Tak jak Wam Wasza tradycja każe. O, zobaczcie, pierogi już wypłynęły. Teraz muszą pogotować się jakieś 3-4 minuty. Żeby ciasto nie było surowe. I nadeszła ta wspaniała chwila, kiedy możemy wyławiać pierogi. Zobaczcie, jakie piękne. Kładziemy je na talerzu, na który przed chwilą wylaliśmy olej i smarujemy każdego z nich z osobna. Zaraz będziemy robić kolejną partię, ale Wy tego już nie zobaczycie. Dlatego, że my teraz zajmiemy się jedzeniem tych, a Wam proponujemy pójść do kuchni i zrobić swoje. I życzymy Smacznego! Wam smacznego, na zdrowie, wesołych, spokojnych świąt. Ja bardziej myślałam o smacznego i na zdrowie, a Ty, przepraszam, ja zapomniałam o dobrych życzeniach świątecznych. Wszystkim ślemy najlepsze świąteczne życzenia. Spokoju i zdrowia i braku zbędnych tematów przy stole, które mogą zepsuć świąteczną atmosferę. I smacznego i na zdrowie. Również.